Panowie, przyjechaliście z czymś, możecie, piłka ręczna plażowa, możecie wyjaśnić, co to jest za medal i za co przyznany. Tak jest to medal wicemistrzów Polski w piłce ręcznej plażowej. Zespół Młodzika wrócił z turnieju finałowego w Głuchołazach, gdzie uczestniczył o tytuł mistrza Polski. Udało się. Szczerze? Szczerze. Nie ma selekcji. Nie ma selekcji. My jesteśmy otwartym klubem, szukamy po prostu dzieci, które chcą uprawiać sport. Na początku jest to właśnie w grupach takich bardzo przedszkolnych, później zaczynamy wchodzić w szkołę podstawową. Dzieci zaczynają przychodzić na zajęcia. Te pierwsze zajęcia to są zajęcia ogólnorozwojowe. Tam są właśnie przewroty, slalomy, kozłowanie, podstawy. Jak inaczej pozyskiwać dzieci, jak nie przez właśnie zabawę, gdzieś tam uśmiechy. To nie była czysta piłka ręczna, to były dwie ławki, słupki, trzeba było strącić pachołki, trzeba było zrobić przewrót w przód. Oni mieli frajdę z tego, że oni są na środku boiska, na trybunach są rodzice, którzy kibicują, co jakiś czas dawaliśmy też sygnał, że mają ich dopingować. Witamy w wywiadowni gospodarczej, słuchajcie. Dzisiaj totalnie wyjątkowi goście z Buku. Po lewej stronie Marcin, po prawej stronie Paweł. Witajcie panowie, cześć. Witamy. My mamy krótką zapowiedź, krótki skrót o Was. Kiwajcie głową albo rzucajcie piłką, jak będzie nie tak. Zacznę od Marcina. Marcin Kaczmarek, wychowanek klubu UKS Spartakus Buk od 2004 roku. Pawłem Łubiński, przypomnę, że Marcin jest trenerem. Paweł Łubiński, wychowanek klubu od 1992 roku, początkowo jako zawodnik SP2 w Buku, a od 1996 roku w klubie UKS Spartakus Buk. Prezes, witamy prezesa. No, prezes nie od 96, tylko od 2021 roku, a od 96 byłem zawodnikiem. Super, więc właśnie o to nam chodzi. Obydwoje instruktorzy piłki ręcznej od 2016, a od 23 trenerzy kategorii B ZPRP. Marcin, trener młodzieżowych i zespołu seniorów, który doprowadził zespół seniorów do awansu z 3. do 2. I z 2. do 1. ligi. Gratulacje panowie, bo ostatnio się widzieliśmy i zbijałem piątki, więc naprawdę mega. Paweł, trener drużyn młodzieżowych i od 2 lat drugi trener zespołu seniorów. Marcin i Paweł od 10 lat członkowie zarządu, Marcin od 5 lat sekretarz, skarbnik, ważna fucha, a Paweł od 3 lat prezes klubu, jak wspomniał. Panowie, no czynni zawodnicy, którzy uczestniczą w podwójnym awansie zespołu. No kurczę, chyba wyjątkowa okazja w waszym zespole, co? No myślę, że to jest bardzo duży sukces, jeżeli chodzi o piłkę ręczną męską w Buku. No Marcin od dziecka, ja od dziecka, no myślę, że tak buduje się klub. Kurczę, naprawdę gratulacje. I poszedłbym od razu, słuchajcie, w same konkrety, bo chcielibyśmy mięso, piłka, atmosfera, u Was ją czuć i też podlinkujemy, pokażemy Was, gdzie można zobaczyć. Zacząłbym od Marcina. Jak oceniasz ogólną formę zespołu? I czy widzisz jakieś obszary, które wymagają poprawy? Czyli generalnie to zespół tak naprawdę jest już po sezonie, nie trenujemy, natomiast jakby cały sezon, co pokazywały wyniki, zespół był w bardzo dobrej formie. Wiem, że teraz chłopacy, mimo że nie trenujemy, gdzieś tam wykonują jakieś inne aktywności fizyczne, niekoniecznie z piłką. I mam nadzieję, że w przyszłym sezonie i w przygotowaniach gdzieś tam ten poziom utrzymamy. Panowie, no i z tego co wiem, przyjechaliście, ale z czymś. Ja pokażę do kamery, a Wy możecie powiedzieć piłka ręczna plażowa. Co to za medal? Tak jest to medal wicemistrzów Polski w piłce ręcznej plażowej. W dniu wczorajszym zespół Młodzika wrócił z turnieju finałowego w Głuchołazach, gdzie wraz z 6 zespołami uczestniczył o tytuł mistrza Polski. Udało się. Kurczę,
Panowie, gratulacje. No, mam wrażenie, że Wam się nie udaje, tylko chyba ciężko pracujecie i to są efekty Waszych prac. Znaczy, generalnie jest to drugi sukces w tym roku. Myślę, że w tym sezonie oprócz awansu seniorów z drugiej do pierwszej ligi to jest kolejny sukces, a myślę, że chyba najważniejszy sukces młodzieżowej piłki, którą nam udało się przez wszystkie lata, przez 28 lat w sumie zdobyć. Tak. Czyli największy w karierze, tak? Jeżeli chodzi o młodzież, myślę, że to jest najważniejszy. Nigdy nie byliśmy, byliśmy na szczeblu mistrzowskim, centralnym kiedyś w Młodziku, w piłce ręcznej halowej. Natomiast no, gdzieś tam zespół nie przebił się przez ćwierćfinały, a no, medal Mistrzostw Polski to jest zdecydowanie największy sukces. Słuchajcie, ale czy, Paweł, może bardziej do Ciebie, czy to jest wynik, nie wiem, celi, jakiejś takiej strategii długofalowej, może coś o tym więcej możesz powiedzieć? Mogę powiedzieć jak najbardziej, bo naszym głównym celem to jest młodzież. To nie chodzi głównie o seniorską piłkę, co bardziej o młodzież. Naszym celem jest chyba najważniejszym to, żeby młodzież uprawiała sport. Chcemy, żeby odeszli od komputerów, odeszli od ciężkiego życia, które ich czeka w przyszłości. Chcemy, żeby cieszyli się z gry w piłkę ręczną, pokochali ten sport, który my pokochaliśmy. No i dzięki temu zdobywali nowe znajomości, nowe szlify, no i pracowali w grupie. Generalnie my pracowaliśmy w młodzieżowych grupach i widzimy, że te dzieci, które razem ze sobą gdzieś współpracują, jest im łatwiej w życiu dorosłym. To z tego, co mówisz, to sport pełni rolę też wychowawczą. Ja myślę, że głównie, że wyniki to jest raz, to bardzo cieszy, ale myślę, że praca z młodzieżą i ich zaangażowanie w życie społeczne jest bardzo, bardzo widoczne i myślę, że to chyba najbardziej nas cieszy. No ale panowie, no nie ma co się oszukiwać, no teraz życie jest bardzo wygodne, czyli rodzice zabierają do hotelu, posiłki i tak dalej, wszystko jest, że tak powiem, podane na tacy, a my jak jedziemy na obóz, czy gdzieś tam na turniej zagraniczne, Śniadanie trzeba przygotować sobie śniadania samemu. przygotowujemy sami, kolację przygotowujemy sami, śpimy na karimatach, na materacach. W ogóle na jednym wyjeździe była taka historia, że nie było prysznicy, były toje dwa przerobione na prysznicę i tam się dzieci kąpały. Wiadomo, że no, pewnie w tych czasach by to nie przeszło, natomiast jakby do dzisiaj wszyscy to wspominają, że, no, że to było Jako coś. atrakcja, Nie? było fajnie. Tak, Szkoła tak, życia po prostu, nie? dokładnie. Takiego nauczenia się przetrwania i znalezienia się w każdej sytuacji. No słuchajcie, a idąc trochę tym tropem, bo od razu mi się pojawia pytanie, co zrobić, jak to zrobić, żeby w ogóle zachęcić dzieciaki dzisiaj do w ogóle sportu, bo wydaje mi się, że to jest ciężki kawałek chleba, a Wam się udaje, no macie, No mamy macie pomysły. drużyny. Mamy pomysły i te pomysły to są głównie eventy, turnieje. Eventy, czyli na przykład mieliśmy teraz w sobotę zakończenie sezonu dla 4 zespołów, 4 klubów w sumie zaprzyjaźnionych, z którymi razem współpracujemy. I ściągnęliśmy ponad 250 dzieci na jeden obiekt, na którym mieliśmy dmuchańce, gry i zabawy, mieliśmy mecze sportowe, jeżeli chodzi o piłkę ręczną, na piasku, na trawie, na sztucznym boisku z kortem. Generalnie fajna zabawa, to jest raz. Dwa, mamy też szereg turniejów Spartakus Cup. W ciągu roku robimy 3-dniowe turnieje, na które ściągamy zespoły z całej Polski. Przyjeżdżają zespoły no, praktycznie z całej Polski. Mamy po 12 zespołów, to są 3 dni walki, krwi, potu, ale tak naprawdę No sport kontaktowy, nie? to jest No, sport mówmy się, bardzo, bardzo kontaktowy, no ale generalnie spotykamy się podczas tych 3 turniejów w roku. No i oprócz tego mieliśmy w zeszłym roku spotkanie przedszkolaków. Ściągnęliśmy na halę u nas w Buku ponad 120 dzieci z przedszkoli, z którymi przeprowadziliśmy w 6 strefach hali różne konkurencje. To trwało około 2-3 godzin, także już gdzieś tam szukamy w przedszkolach dzieci, które chcemy zaszczepić w nich po prostu piłkę ręczną. Czyli to już jest jakiś etap, słuchajcie, selekcji takiej, można tak powiedzieć, Nie. że to już sobie wybieracie, czy... Chyba, nie, to nie jest selekcja. Znaczy ogólnie, bo jeszcze trochę wracając do tego eventu,
I my sobie tak to fajnie nazwaliśmy od przedszkolaka do szczypiorniaka. W ogóle to była taka mega fajna impreza, rodzice na trybunach, dzieci w ogóle szalejące, bawiące się, no coś wspaniałego. No i jak dzieci inaczej, jak inaczej pozyskiwać dzieci, jak nie przez właśnie zabawę, gdzieś tam uśmiechy. To nie była czysta piłka ręczna, to były dwie ławki, słupki, trzeba było strącić pachołki, trzeba było zrobić przewrót w przód. Oni mieli frajdę z tego, że oni są na środku boiska, na trybunach są rodzice, którzy kibicują, co jakiś czas dawaliśmy też sygnał, że mają ich dopingować i to było bardzo fajne dla nich, że oni przeżywali, każde dziecko dostało na koniec pamiątkową koszulkę, pamiątkowy medal. Także to był pierwszy medal na Czyli już zaszczepiacie po prostu... Tak, i teraz nawet widać, że gdzieś na meczach jak się pojawiają, to te koszuleczki białe z tym szczypiorkiem małym w ręce. Z tym szczypiorkiem też jest taka sytuacja, że w meczach seniorskich prosimy te dzieci, żeby przychodziły i wprowadzały seniorów na mecz. I teraz my jako dorośli biegamy z tym malutkim skrzatem na boisko i to jest też takie fajne, że oni przy światłach... Utożsamiają się z drużyną w ogóle, tak? I uwierzcie, że naprawdę tamtych dzieci przychodzi mnóstwo. Czasami mamy po dwóch. Po dwóch. Każdy chce wprowadzać faceta na boisko, nie? Super. Wiadomo, że gdzieś tam to jest troszeczkę zapożyczone z piłki nożnej, że na każdym meczu tam wybiegają te dzieci, no ale jak my mamy te dzieci pozyskiwać? No ale metoda genialna, no umówmy się, no nie, z piłką nożną nie wygramy i nigdy. Dla tych dzieci to jest wydarzenie. Tak, bo generalnie to też jest fajna rzecz, którą my gdzieś tam znaleźliśmy sposób na zapełnienie trybun. Często z Marcinem grając jeszcze w trzeciej lidze mieliśmy po 50 kibiców na trybunach. No i szukaliśmy cały czas rozwiązania, jak to zapełnić trybuny. Dziecko, które przychodzi, wprowadza seniora przed meczem na boisko, przychodzi przeważnie z mamą, tatą, babcią, dziadkiem, którzy chcą zrobić zdjęcie. I w momencie, kiedy przychodzi 4 z jednym dzieckiem, już jest 5. Jak mieliśmy 50 kibiców, w tym momencie mamy razy 5. Super, nie, Także takie prosta matematyka. Bez partnerów strategicznych ten program nie mógłby się odbyć. Trenda Group. Kompleksowe wsparcie dla biznesu w zakresie transakcji, sporów, podatków. Drodzy widzowie, za nami kilkadziesiąt już odcinków wywiadowni gospodarczej. Za nami też premiera książki mojego autorstwa, czyli Tomasza Ostojskiego, pod nazwą Ostoja Inspiracji. A tutaj najciekawsze podpowiedzi, refleksje i patenty na to, jak odnieść sukces w życiu i w biznesie. Także są w środku podpowiedzi, refleksje naszych gości. Link w opisie. A ja zapraszam. Okej, Marcin, a powiedz, jak wygląda taki trening i młodzieżowca, i zawodnika dorosłego i ile to zajmuje godzin w tygodniu dla orientacji? No generalnie zespół młodzieżowy, pytanie w jakiej jest kategorii wiekowej, ale generalnie minimum to są 2 treningi plus ewentualnie mecz albo turniej ligowy, bo czasami to nie jest na zasadzie wyjazdu na mecz czy tam meczu u siebie, tylko to jest taka liga turniejowa, czyli 5 zespołów jedzie do jednego miasta, grają tam każdy z każdym raz 15 minut i to jest jakby to, więc minimum 2 treningi w tygodniu dla dzieci, dla młodzieży, ale 3 to jest tak optymalnie. No i seniorzy podobnie, nie? 3 treningi plus ewentualnie jakaś siłownia i mecz ligowy w sobotę albo w niedzielę, w zależności jak tam. To 4 dni w tygodniu będą? Tak. Plus 5 dzień. Plus 5 dzień meczowy. No to fajnie, to dosyć intensywnie. Fajnie i nie fajnie. Fajnie i nie fajnie, bo... No fajnie dla kawalera. Z mojej perspektywy starszego faceta fajnie poćwiczyć 5 dni w tygodniu. No. No, ale tu już się zaczynają takie tematy typowo rodzinne, nie? Ktoś tam ma dzieci, ktoś ma żonę. Nie dość, że go nie ma wieczorami, bo treningi są 18:30, 20 albo 20. To jest taka druga zmiana, taka popołudnioweczka. 30. Do tego wyjazd na mecz. Jeżeli my jechaliśmy na mecz do Opola, Oławy czy Komprakcic, to jest, umówmy się, cały dzień jazdy. Czy sobota, czy niedziela, cały dzień w plecy, nie? No tak. Że wyjeżdżamy o godzinie 11 i wracamy o 1 w nocy. Że tych facetów nie ma w domu, nie? I tak naprawdę no, robią to
pro bono, nie? Z kawalerami jest łatwiej. Tak? Także w tym miejscu chcielibyśmy Jeszcze. wszystkie żony, wszystkie matki i wszystkie dziewczyny pozdrowić, bo dzięki nim możemy tak prężnie się rozwijać. Nie, no super, to absolutnie gratulacje się należą, bo jest to dużo wyzwań, tak? No ten czas jednak rodzinie jest zabierany, ale z drugiej strony też mają zdrowego ojca i na koniec to wraca w drugą stronę, bo wydaje mi się, że często nawet jeśli tego czasu trochę w rodzinie jest mniej, ale jeśli on jest dzięki temu bardziej wartościowy, to też jest wartość dodana i tego się trzymajmy oczywiście, że to idzie w tym kierunku. Słuchajcie, przeszliśmy trochę przez to, w jaki sposób te dzieciaki zachęcacie. Uważam, że świetne metody. No, ja pierwszy raz o tym słyszę, że w taki sposób to się dzieje i fajnie. Ale powiedzcie, no jeśli już ktoś chce grać w takiej drużynie, albo jak te dzieciaki zdobyć czy wyselekcjonować, żeby one faktycznie znajdowały się na odpowiednich pozycjach w drużynie i grały. Jak tych dzieciaków dobieracie, jak szukacie, jak ta selekcja się odbywa? Szczerze. Nie ma selekcji. Nie ma selekcji. My jesteśmy otwartym klubem, szukamy po prostu dzieci, które chcą uprawiać sport. Na początku jest to właśnie w grupach takich bardzo przedszkolnych, później zaczynamy wchodzić w szkołę podstawową. Dzieci zaczynają przychodzić na zajęcia. Te pierwsze zajęcia to są zajęcia ogólnorozwojowe. Tam są właśnie przewroty, slalomy, kozłowanie, podstawy. I zaczyna się ta grupa tworzyć, sama się zaczyna tworzyć. W pewnym momencie zaczyna się robić taki moment, że mi się to nie podoba, ja nie chcę. Ja zrezygnuję, jadę na konie, ten jedzie na pływalnię i tworzy się trzon. I ten trzon tak mniej więcej jest koło 3-4 klasy szkoły podstawowej i wtedy dopiero zaczynamy gdzieś tak naprawdę widzieć, że to jest ten zespół, który się buduje na lata. Pozycje, jeżeli chodzi o pozycję gry, wszyscy chcą na bramce. Ale to jest tylko, to jest tylko początek. Do pierwszego uderzenia w twarz, w miejsca bolesne. Ja zawsze mówię, że na bramce stoi osoba, która nie ma głowy, bo jeżeli ktoś wyskakuje z 6 metra i rzucasz w nią piłką, która leci w prędkością 100 km na godzinę, to trzeba mieć z głową, za przeproszeniem, żeby stać między dwoma słupkami i brać to na siebie. Bo ja osobiście bym nie stał tam. Tym bardziej ta piłka ręczna mała jest ciężka, nie? Umówmy się. Znaczy ona waży pół kilo, około pół kilo, ale no ona nabiera prędkości i ta prędkość jakby jest siłą uderzeniową tego bramkarza. Także dzieci na pewno chcą na początku być na bramce. Później już jest troszeczkę... Zmienia się trudno to. znaleźć bramkarza, tak? Tak. Później jest trochę gorzej znaleźć bramkarza, bo jak mają świadomość, z czym to się je. No ale jakby predyspozycje fizyczne też bardzo często nam jakby nakierowują w kierunku, w którym mamy gdzieś tam dzieci poprzesuwać na pozycjach, żeby mogły te pozycje gdzieś... I te predyspozycje widać szybko, czy potrzeba wielu tam miesięcy treningów, Znaczy powiem tak, żeby wychwycić? jeżeli mamy dziecko 10-letnie, które ma 1,60 m wzrostu, na przykład, bo zdarzają się takie przypadki, to nie ustawimy tego gościa na skrzydle. Czyli będziemy szukać gdzieś go z drugiej linii, żeby wyskakując przeskoczył chłopca, który jest przed nim. Jeżeli będziemy małego kasztanka, to pójdzie na skrzydło. Będzie szybki, zwinny i będzie mógł sobie tam znaleźć miejsce dla siebie. Także wszystko zależy od predyspozycji fizycznych, przepraszam, i zwinności. No ale wracając trochę do tej selekcji, no tak jak wcześniej mówiłem, no my z piłką nożną nie wygramy. Każdy rodzic chce, żeby w domu był Robert Lewandowski i tak się dzieje, no. Ci, którym się nie podobało na piłce nożnej, przychodzą do nas. Rzadko kiedy jest tak, że ktoś jest typowo ukierunkowany, ukontentowany na piłkę ręczną. Jednostki, które się zdarzają, ale bardzo zdarzają się, bo tam bardzo bo ktoś w domu grał, bo mu się podobało właśnie na trybunach, to jest kilku takich, natomiast no 70% dzieci idzie na piłkę nożną. Nie? No, ale wiecie co? Poza tym, przepraszam jeszcze, śmiało. poza tym, no mówmy się, no my jesteśmy gminą, która liczy niespełna tam 12 000 ludzi, nie? No my też nie mamy jakby z czego... Zaplecza ludzkiego, tak, nie mamy z czego wybierać, a klubów piłkarskich jest 3, nie? Ale wiecie, pytanie, czy nie zaczniecie ściągać z miejscowości dookoła i nawet z takiego Poznania jednak do siebie i nie? Jest to możliwe, czy nie? Czy to w dłuższej zobaczcie, jakie macie... W dłuższej perspektywie, jeżeli chodzi o zespoły seniorskie, tak? Jeżeli chodzi o zespoły seniorskie, tak, to wtedy już jakby jest drzwi otwarte, bo szukamy jakby alternatywy. Ale w młodzieżowych zespołach zawsze tych 15 się
praktycznie powinno uzbierać do młodzika, także myślę, że będziemy się nadal wspierać tym, co mamy u siebie po prostu na podwórku. No, u nas maksymalnie jest właśnie 15-16, a taki ośrodek jak na przykład MKS Poznań robi 3 takie zespoły, nie? Okej. Minimum. No skala po prostu, tak? Jest Skala, większa skala. Ale wiecie co, mi się wydaje, że to też trochę zależy od szkoły, no bo ja w podstawówce też chodziłem do szkoły sportowej i pamiętam panią Kozielską, którą serdecznie pozdrawiam, pana Cichonia, którzy po prostu, no, oni zaszczepiali nie piłkę nożną, a piłkę ręczną, tak? I to były osoby, które po prostu powodowały, że wszyscy graliśmy w piłkę ręczną, a nie nożną, tak? No, ta nożna też się oczywiście gdzieś tam pojawiała, ale ja raczej pamiętam bardziej piłkę ręczną niż piłkę nożną. Po prostu chętniej w nią się grało i to chyba... Znaczy nasz przykład jest taki sam. Mieliśmy akurat WF-istę, który był, że tak powiem, Marcin miał jednego, ja miałem drugiego akurat, ale mieliśmy WF-istów, którzy byli ukierunkowani w kierunku piłki ręcznej. To też byli trenerzy piłki ręcznej. Także myślę, że to, że my dzisiaj jesteśmy w klubie, jesteśmy trenerami, działaczami, to po prostu przejęliśmy pałeczkę po naszych trenerach. A Na początku w WF-istach, tak, a później to byli trenerzy. w wychowawcach, a potem Okej, gdybyście mieli innych trenerów, czy były Może dzisiaj byśmy kopali piłkę, albo byśmy biegali po bieżni. No ty na pewno byś nie kopał w piłkę. No nie, no. Ty masz takie gdzieś tam korzenie No nie, no piłki akurat ręcznej, że z tobą nie było tradycja. żadnych. Ale ja Tradycja rodzinna. ja Akurat. pewnie bym... Dziadek, tata, wujkowie, Wszyscy grali w piłkę wszyscy ręczną. grali, wszyscy byli prezesami No Dziadek w ogóle rozpoczynał piłkę ręczną ręczną w Buku, także No to się gdzieś tak, super. to wszystko się gdzieś tam zazębia. Dziedzictwo troszeczkę. Tak. No tak. No to gratulacje dla dziadka i fajnie, że zaszczepił to w was, tak? No bo... Zaszczepił. No. To bardzo cieszy, że to właśnie Marcin powiedział, a nie ja, że tutaj się chwalę. Nie, super. Ustaliliśmy to przed. Dobre, słuchajcie. No dobra, wiecie co, wszystko pięknie i cudownie, ale powiedzcie, jakie są wyzwania dla klubu, jakie są wyzwania dla drużyny, z czym się mierzycie? Chyba, że się z niczym nie mierzycie. Poza konkurencją MKS-u Poznań. Znaczy, Nie, to był tylko tak, z tym MKS-em, Jako to przykład. tylko przykład, nie? No, my tam z nimi jakby na boisku rywalizujemy, ale generalnie utrzymujemy, no można powiedzieć, bardzo No, fajne tak. relacje i zawodnicy, którzy kończą grać w MKS-ie i nie mają jakby klubów, grają teraz u nas w seniorach na przykład, nie? Więc jakby to jest rywalizacja tylko na boisku, a tak poza tym to Zdrowo, bardzo zdrowo. No. tak. Więc jak wygląda zarządzanie takim klubem na co dzień? Zarządzanie klubem. To jest wyzwanie, powiem szczerze, że nie spodziewałem się 3 lata temu, przyjmując klub, że tak to będzie wyglądało. Myślałem, że to łatwiej wygląda. Powiem szczerze, że od 3 lat, kiedy przejąłem klub jako prezes, moim celem było to, żebyśmy jako klub byli jednością. Żebyśmy poprzez naszą ciężką pracę ściągnęli jak najwięcej dzieci do klubu. No borykaliśmy się z małymi problemami na początku, ale myślę, że to wszystko sobie ładnie, że tak powiem, wypracowaliśmy przez lata, przez te 3 lata. Nie mieliśmy na przykład biura, nie mieliśmy sztandaru i trzecią rzeczą, nie mieliśmy awansu do pierwszej ligi. I moim celem, że tak powiem, na początek kadencji było to, żebyśmy przez te 3 lata, może w dłuższym okresie czasu, nie spodziewałem się, że tak szybko to wszystko pójdzie, pierwsza rzecz, żebyśmy załatwili biuro, żebyśmy mieli miejsce, w którym możemy działać tak jak firma, czyli po prostu ustawić biurko, komputer, drukarkę, żebyśmy mogli wszystkie nasze sukcesy, medale, puchary wyeksponować w biurze i w razie ewentualnego spotkania komuś to po prostu przedstawić jako ciekawostkę, jako można powiedzieć, się pochwalić tym. Udało się. Udało się dzięki ośrodkowi sportu, dzięki miastu i gminy Buk, udało nam się pozyskać takie pomieszczenie. Mamy na hali, mamy dostęp do komputera, działamy. No drugim to był sztandar, o którym często i gęsto mówiliśmy, no ale to były kolosalne pieniądze, udało nam się pozyskać te pieniądze. Udało nam się ten sztandar przedstawić w ostatnim meczu w drugiej lidze, gdzie zrobiliśmy awans do pierwszej ligi, także mieliśmy podwójne święto, bo oprócz tego, że przedstawiliśmy sztandar, zrobiliśmy awans do pierwszej ligi. No i to właśnie ten trzeci punkt, czyli ten awans do pierwszej ligi. No, generalnie my w drugiej lidze byliśmy 3 lata. Ten okres był bardzo krótki,
ale myślę, że no jakby poziom sportowy wymagał od nas tego, żeby to był ten rok, żebyśmy zrobili awans do pierwszej ligi. Także na chwilę obecną myślę, że spełniliśmy wszystkie nasze oczekiwania, które sobie zakładaliśmy na początku, no ale czas chyba zweryfikować, jakie są teraz następne cele i będziemy te cele sobie podnosić. Nie mówię, że chcemy zrobić kolejny awans, bo to wiąże się naprawdę z kolosalnymi kosztami, ale myślę, że moim celem jest, żeby za parę lat nie mówili o Kielcach, nie mówili o Płocku, a mówili o Buku. Żeby gdzieś ten Spartakus Buk gdzieś tam na mapie Polski istniał. Czyli to zarządzanie jest trudniejsze niż się spodziewałeś i te cele są osiągalne. Są osiągalne, ale jako zawodnik nigdy aż tak bardzo nie patrzyłem na to. Powiem Wam szczerze, że na przykład powieszenie plakatu, który gdzieś tam nam ściąga tych kibiców, wydawało mi się jako zawodnikowi, dostaliśmy kartkę od trenera, idźcie, powieście, powiesiliśmy. Okej. W tym momencie trzeba tak przygotować ten plakat, wydrukować go, rozdać go. Oni muszą gdzieś iść, chłopacy to porozwieszać. My musimy zacząć działać na social mediach, musimy tam poinformować szerszą publiczność. Mamy w tym momencie około 2,5 tysiąca, ponad 2,5 tysiąca odbiorców na jednym z portali. Jest łatwiej dotrzeć, ale jakby tych inicjatyw naszych, żeby ściągnąć kibiców, dzięki czemu też jakby zarządzanie tego klubu jest łatwiejsze, no to wymaga od nas jeszcze większej pracy. Każdy kibic chce mieć koszulkę, bardzo piękną zresztą, mam nadzieję. No, absolutnie. Tak. Ja jestem w niej zakochany. Także przygotowanie takich koszulek dla kibiców, szaliki, czapki, jakby ściągnięcie po prostu kibica na trybuny, żeby mógł utożsamiać się z naszym klubem, mógł kupić gadżet, który jest po prostu częścią po prostu naszego klubu. To znaczy z zewnątrz tego nie widać, ile to jest pracy, nie? To są godziny pracy, których, że tak powiem, nikt nie rozumie oprócz nas i naszych dziewczyn i żon. Bo czasami jakby w tym kierunku to idzie, że pewne rzeczy zaniedbujemy w domu po to, żeby na następnym meczu, czyli za 2 tygodnie, bo co drugi tydzień gramy u siebie na wyjeździe, żeby za te 2 tygodnie było jeszcze lepiej, żeby było więcej kibiców, żeby można było... No ale z tym zarządzaniem generalnie jest tak, no że u nas to wygląda tak. Jesteśmy tam prezesami, trenerami, człowiekami od marketingu, no generalnie ludźmi od wszystkiego, nie? Brakuje, I jakby... żeby Marcin zrobił jeszcze prawo jazdy na autobus. Na autobus. No więc generalnie to zarządzanie przez to jest trudne, bo gdyby można było robić jedną rzecz i się nią tak zająć, znaczy... Podzielić wiadomo, się po prostu obowiązkami, nie? tak, że... Podzielić się obowiązkami, No, nie? ja na przykład bym chciał nie martwić się o to, czy będzie transmisja, tylko prowadzę zespół i mnie nic innego nie interesuje. No ale no, u nas na dzień dzisiejszy jesteśmy jakby... Działem medialnym też. No, Znaczy tak. generalnie całe przygotowanie każdego wydarzenia to jest praktycznie od początku do końca na naszym zarządzie, można powiedzieć. Bo No, bo żeby to nie wybrzmiało, że my że we to- dwóch, po prostu cały zarząd pracuje nad tym, żeby to wszystko wyglądało tak, jak powinno. Zawodnicy nam pomagają oczywiście, no ale generalnie medyk, sędziowie na stolik, wszystko praktycznie w naszych gdzieś tam głowach, żebyśmy nie zapomnieli o czymś, bo medyk już przyjeżdżał na pustą halę i pytał się... To w zarządzie ile jest osób, żeby... Zarząd składa się z 5 osób. Prezes, wiceprezes, skarbnik, sekretarz i 2 członków, którzy scalają wszystko razem. No ale widzisz, są i medycy, są i sędziowie, są potrzebne osoby do tego, żeby ten turniej i te imprezy się zadziały, były bezpieczne, Tak jest. zakończyły i były następne, tak? Więc na koniec tej organizacji to jest po prostu duże przedsięwzięcie, jakby nie było, tak? Mecz, dużo emocji i dużo, że tak powiem, przygotowań. Turniej to jest w ogóle walka 3 dni po prostu od rana do nocy. Do rana. Od rana do rana praktycznie i także myślę, że każde nasze przedsięwzięcie wymaga od nas naprawdę wkładu chyba na 100%, jak nie 150%. Okay. I tak się sumują doświadczenie zawodnicze i już ten zarządowe, nie? Na pewno jest nam łatwiej zarządzać klubem, będąc od dziecka zawodnikiem i widząc, jak działali nasi poprzednicy. No ja mam tą, że tak powiem, świadomość od małego dziecka, że przygotowanie wszystkich rzeczy wymaga dłuższego czasu, także gdzieś fajnie, że się udaje po prostu połączyć wiedzę z tym, co się dzieje A teraz. przy tym wszystkim znaleźliście czas na zdobycie medalu. Gratulacje. Olbrzymie. No, panowie
i Wam, całemu zarządowi i drużynie. No naprawdę olbrzymie gratulacje, bo robicie genialną robotę. Efekty widać i to nie jest jeszcze gadanie, tylko naprawdę robicie genialną robotę. Jesteście świetnie zorganizowani. Ostatnio dzięki Waszemu zaproszeniu mieliśmy okazję po prostu poznać Was też z innej strony, zobaczyć jak sam Buk jest zorganizowany i że też wspiera drużynę i jest za tym, żeby to działało, więc to ma olbrzymie znaczenie, słuchajcie, bo uważam, że w większych miastach nie zawsze do końca musi tak być. Takie drużyny piłki ręcznej, mówię, jeśli nie mają takiego, wiecie, kogoś, kto tam ciągnie to do przodu, a Wy ewidentnie ciągniecie, no zobaczcie, jesteście z mniejszej miejscowości, tak jak mówicie, 12 000 mieszkańców. Mała szansa, że zostaną u Was dzieciaki, tylko uciekną gdzieś do większych miejscowości albo miast i na koniec ciężko jest zorganizować drużynę, która dokonuje takich osiągnięć. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, co Wy jesteście w stanie zrobić, jeśli da Wam się jeszcze więcej narzędzi do rąk. To jesteście bardzo niebezpieczni pod tym kątem. Naprawdę gratulacje. Tak powinna wyglądać, uważam, drużyna. Tak to powinno wyglądać, tak mi się wydaje. Nie? Myślę, że wsparcie miasta i gminy Buk i to, co już kiedyś mówiliśmy, że miejsce do rozwoju i nie tylko sportu, ale chyba też w ogóle całej przedsiębiorczości, bo jesteśmy blisko autostrady A2, jest zjazd u nas, jest strefa aktywizacji gospodarczej. To też pozwala temu, żebyśmy mogli, że tak powiem, niestety pozyskiwać ewentualnych sponsorów, ale też jakby dla całego miasta to jest miejsce bardzo dobre do dobrego rozwoju. No i umówmy się, poprzez i nasze działanie i innych klubów, też promocja miasta. Miasta, gminy, absolutnie. Nie? Słuchajcie, to jest, moim zdaniem to jest nieocenione. Uważam, że każdy, kto w tym Buku, czy prowadzi biznes, czy jest koło niego, uważam, że warto, żeby wspierać takie drużyny i uważam, że warto Was wspierać, dlatego że i pomagacie dzieciakom, i organizujecie rozrywkę, i dajecie emocje, i pozwalacie się tym firmom pokazać, tak? Ja się czuję zaszczycony, że mogę być z Wami jako z naszym zespołem, który też Was wspiera i Wy wspieracie w drugą stronę, bo wzajemnie dajemy sobie coś fajnego, tak? I uważam, że każdy z nas robi swoją robotę, powinien robić najlepiej jak potrafi, ale Wam trochę powinien pomóc w tym, żebyście faktycznie mogli się zajmować swoją robotą, a nie zastanawiali się właśnie, czy Marcin nie zostanie jeszcze kierowcą autobusu tak naprawdę, żeby dojechać na te mecze, bo wiem, że macie wyjazdy zagraniczne. Słuchajcie, przecież to są olbrzymie koszta. To są bardzo duże koszty. Generalnie staramy się, żeby każdy wyjazd, czy krajowy, czy zagraniczny, był jak najbardziej wspierany przez klub, ale trzeba tutaj też wspomnieć, że bardzo dużą jakby zasługą w ogóle tych wszystkich wyjazdów krajowych czy zagranicznych to są sami rodzice. To jest największy sponsor. To już trzeba powiedzieć otwarcie, że bez wsparcia i jakby finansów, które przekazują rodzice na te wyjazdy, to pewnie by żaden z wyjazdów się nie odbył. Staramy się od tych 3 lat, generalnie chyba od dłuższego czasu, żeby każdy wyjazd był dofinansowany. Jeżeli chodzi o turnieje krajowe, każdy przejazd jakby na pewno jest po stronie klubu. To są kolosalne pieniądze. Transport w tym momencie jest chyba jedną z chyba najdroższych rzeczy, bo to się liczy już w dziesiątkach tysięcy. Jak to, Paweł, można zminimalizować? Co można zrobić, żeby ten transport Wam obniżyć, powiedz? Czego Wam potrzeba? Nie, walmy wprost, słuchajcie. Paliwa. Nie, słuchajcie, walmy wprost, bo potrzebujecie tego Wy, potrzebują dzieciaki, to naprawdę. Pierwsza rzecz to jest paliwo. My wyjeżdżamy naprawdę kupę kilometrów w ciągu roku. Ja powiem Wam szczerze, że jakby to przeliczyć na kwoty, to myślę, że 100 000 na rok nie starczy na transport. Czyli możemy sobie śmiało powiedzieć, że połowa z tego to jest same paliwo. To dobrze wiedzieć, że do prowadzenia klubu sportowego jest potrzebne paliwo. Myślę, że ktoś spoza branży tego może nie mieć świadomości. Paliwo w ogóle nam jest potrzebne, jeżeli chodzi o autobus chyba i o życie. Bo to naprawdę jest wiele godzin w podróży i ale słuchajcie, to jest 8 000 złotych de facto miesięcznie, gdybyśmy sobie zapoliczyli na miesiące. Więc w tej sytuacji miejmy nawet, kilku po prostu przedsiębiorców, którzy być może mogą wspomóc. Absolutnie apeluję do wszystkich koleżanek, kolegów, którzy prowadzą biznesy, którzy są w stanie się czymkolwiek po prostu podzielić, żeby wspierać Was, tak, jako drużynę, jako dzieciaki. Uważam, że robicie naprawdę coś fajnego i myślę, że przy tych rzeczach, które
ja z Tomaszem po to Was zaprosiliśmy, żebyśmy też Was pokazali z takiej strony prawdziwej, bo jak się poznaliśmy kilka lat temu, no to pomimo tego, co robicie, takiej wielkiej roboty, to ja mam wrażenie, że za mało osób o tym słyszy. Znaczy, powiem szczerze, że tak 3 lata temu mieliśmy na ścianie klubowej 4 banery. Firmowe po prostu, jakieś firm, które was wspierają. Które nas wspierały. Tak. Jakby naszym celem też było pozyskanie jak największej ilości sponsorów, którzy nas po prostu wspomogą, po to, żeby nam było łatwiej rozwijać klub. Ja uważam, że jeżeli są środki finansowe do tego, żeby rozwijać klub, to są wyniki. Udało nam się pozyskać, na chwilę obecną mamy chyba około 25 sponsorów, którzy nas wspierają i oprócz rodziców miasta i gminy Buk, powiatu poznańskiego, wszystkich grantów, które gdzieś tam staramy się pozyskiwać, ci sponsorzy, te 25 firm, to jest główne nasze źródło, że tak powiem, które nas wspiera, jeżeli chodzi o właśnie transport, o pozyskiwanie, o organizację w ogóle wszystkich eventów, meczy, turniejów. Takie funkcjonowanie w ogóle. Funkcjonowanie, bo powiem szczerze, tak naprawdę dotacje, które dostajemy z urzędów, z ministerstwa, to jest 1/4, 1/3. Resztę musimy pozyskać od rodziców i od sponsorów. Panowie, to... Znaczy, umówmy się, popraw mnie, jeśli się mylę. Dotacja z miasta i gminy, dotacja z powiatu poznańskiego, granty ministerialne i składki rodziców, to jest ponad połowa naszego budżetu. Tak jest. Tak jest. Słuchajcie, to taka na gorąco propozycja. Myślę, że Tomek się też nie obraził, bo sobie tego nie ustalaliśmy. Ale myślę, że... Żywioł rządzi. Tak, żywioł rządzi. Słuchajcie, tak jesteśmy w grze, jesteśmy w grze cały czas, ale to my proponujemy, że każda z firm, która chciałaby pokazać się, która jest w Buku, która Was wspiera i sponsoruje, zapraszamy do nas do wywiadowni i chętnie pokażemy ją naszym widzom. Paręnaście tysięcy przynajmniej odcinki ogląda. Jest szansa, że będą mogli pokazać się może w innym wymiarze niż jest. Przekażemy. Dla wszystkich tych, którzy są chętni, my serdecznie zapraszamy. Ja myślę, że będą tego słuchali i oglądali, więc no, też na to dowiedzą liczymy. się. Też na to liczymy, zapraszamy, chętnie poznamy każdego z tych ludzi, bo to niezależnie czy kobieta, Są czy ludzie, mężczyzna. Ci, którzy chcą To są dołączyć. ludzie Tak. dobrego serca, mogę powiedzieć, bo szczerze mówiąc, to wiele takich przypadków jest, że nawet często nie chcą żadnego rozgłosu, że nam pomagają. Ale my mamy taką politykę między sobą, ustaliliśmy w klubie, w zarządzie, że chcemy tą firmę tak samo przedstawiać, jak ona nas wspiera. Czyli koszulki, banery, internet, wszystkie eventy, gdzieś plakaty, wszystko jest poobrandowane po prostu marką tych firm, po to, żebyśmy mogli się odwdzięczyć, a przy okazji, żeby potencjalny klient, który będzie mógł nabyć, czy to jest jakiś produkt, czy usługa, żeby wiedział, z kim ma do czynienia. No i też te transmisje online. Kiedyś, jak była pandemia, no to gdzieś tam to było, że tak powiem, lepiej klikalne. Natomiast no też gdzieś tam przez tą transmisję cały czas, gdzie tylko może być, czy przerwa, czy przed meczem, po meczu, żeby ci sponsorzy się kręcili, żeby w tym internecie też. Gdzie te transmisje można obejrzeć z Waszych meczów? Generalnie link do transmisji jest na Facebooku. To my to podrzucimy, to my też to pokażemy w tym odcinku. Generalnie po prostu mamy kanał na YouTubie Spartakus Buk Tak i jest. tam wszystkie mecze, głównie seniorów się pojawiają, ale jeżeli jest jakiś taki event, czy dniowy, czy coś, to zdarza się, że też robimy I robicie już taką taką transmisję na żywo? Tak. Teraz też udało nam się pozyskać z Ministerstwa Sportu i Turystyki taki większy grant, w którym mamy też możliwość zakupu takiego już trochę bardziej profesjonalnego sprzętu, także jeżeli też uda nam się pozyskać osobę, która chciałaby na przykład stanąć za tą kamerą. stanąć i zaistnieć za tą kamerą, to też będziemy starać się praktycznie każde wydarzenie, pewnie i młodzieżowe, i dzieci gdzieś na żywo pokazywać. Tym bardziej, że staramy się też współpracować i z DJ-ami, i z speakerami. Tak, stanąć za kamerą, czyli operatora kamery. Operator, Tak, Operator. Okej. no bo generalnie sprzęt,
to oprogramowanie, wszystko jakby my robimy własnym sumptem, nie? My, Okej, czyli organizację tą medialną też robicie. transmisję. Marcin IT, Marcin siłownia. Słuchajcie, pamiętajcie, że największe marki takie jak Apple tworzyły się w garażach, nie? Więc No my trochę też robili to własnoręcznie. no my zaczęliśmy też od garażu, bez biura, bez niczego. Dobrze wróży. Dobry kierunek. Amazon, Ford chyba też powstawał w garażu. Także słuchajcie, no wszystko w tym kierunku. Do dobrej firmy trzeba mieć garaż. Po prostu. Tak, dokładnie, no coś Albo w tym kilka jest. garaży, bo te dokumenty, zdjęcia, no to puchary były no kwestia, wszędzie. wracając do tego biura, no to właśnie to jest właśnie ta kwestia, gdzie pani księgowa, którą serdecznie pozdrawiamy, przyniosła 2 kartony segregatorów, mówi weźcie mi to, bo nie mam gdzie tego trzymać. No i teraz było to w garażu, Potrzebne. teraz jest w biurze. No super. i wiecie, nawet jak są wyjazdy na turnieje właśnie i jeden, drugi trener dostaje dyplom, puchar, no to każdy to gdzieś trzymał w domu. Tak, No, tak. Teraz ja No moim zdaniem mam było pod jednego biurkiem na miejsca. biurku no, i moim- za biurkiem. Słuchajcie, no klub z prawie 30-letnim stażem, nie mający Swojego biura, nie? konta takiego, żeby wydrukować protokół, nie wiem, fakturę, cokolwiek, to jakby No walczyliśmy. abstrakcja, nie? Się wydaje. No wiesz, no Okej, to jest realia po prostu polskich klubów, tak? Znaczy, Mniejszych. o właśnie, Tak. no, jeżeli chodzi o realia polskich klubów, no to jest też taki nasz chyba gorący apel do chyba jeszcze wyższych jakby władz, bo jak osiągnąć sukces? No jeżeli państwo będzie wspierało sport, dyscyplinę, no to będą wyniki. Dlaczego każdy oczekuje wyników w sportach, które są dobrze dofinansowane? No bo tam się pakuje duże pieniądze. A dzisiaj możemy powiedzieć, że były wyniki w piłce ręcznej, ale od paru lat te wyniki są coraz mniejsze, bo jesteśmy coraz bardziej zaniedbywani. Takie mam wrażenie. Może się mylę, ale generalnie musimy wziąć pod uwagę, że sport, Że duża część energii idzie na walkę o przetrwanie, a Tak nie na jest. walkę o wyniki. tak jest. Tak jak Marcin powiedział, chcielibyśmy czasów, że przyjdzie Marcin na trening i będzie miał 4 trenerów, a on tylko ich będzie rozstawiał. Nie, no nie chodzi o to, ale chodzi o to, że jakby zajmujesz się jedną No tak. rzeczą i jakby I na tym się skupiasz. i na tym się skupiasz, Że z że kursu trenerskiego robił prawo jazdy na autobus. tak. Nie no, słuchajcie, brzmi to historia, która jest w klubie i to, co robicie przez te ostatnie lata, naprawdę czuć i w Was potencjał i chęci i chciałbym, żeby te chęci po prostu w Was zostawały, żebyście kurczę mieli jeszcze większego powera, nie tylko paliwa fizycznego, takiego, którego jest potrzeba, ale Wam też jest potrzeba paliwa w postaci satysfakcji z roboty, którą robicie, tak? No bo na koniec te wyniki są satysfakcjonujące oczywiście, ale myślę, że uśmiech tych dzieciaków wygrywających, to w jaki sposób nagrywacie filmiki czasem, jak widać gdzieś tam w szatni, jak się chłopaki cieszą, no to nie ukrywam, że no serce się raduje, Budujące. tak? No mega budujące, wiesz, i patrzę na Was, no to widzę, że szukacie, tak? Więc Szukamy, tylko mamy też strach i jakby świadomość tego, że w tym momencie, kiedy jesteśmy w pierwszej lidze, tych zdjęć może być trochę mniej. Bo poziom sportowy jest wyższy. Poziom sportowy jest wyższy, no ale no jakby no też zakładamy, że naszym celem jest też przetrwać po prostu 2-3 lata w środku tabeli, a nie obijać się gdzieś tam o tyły i mam nadzieję, że te 2-3 lata wytrzymamy i to gdzieś później zaprocentuje, że kolejne lata już będą łatwiejsze. Ale nie wybraliście łatwiejszej drogi, czyli pozostania w drugiej lidze celowo, Znaczy, żeby sobie spokojnie... Łatwiejszą drogę to już mieliśmy w zeszłym roku. Mieliśmy propozycję łatwiejsza już dostać była. dziką kartę i dostać się do pierwszej ligi w zeszłym sezonie, ale postawiliśmy sobie za cel, że chcemy to zrobić w sposób sportowy, wygrać ligę w drugiej lidze, zrobić awans do pierwszej ligi i dostać się do tej ligi sportowo, a nie, że tak powiem, Przy stoliku. dziko przy stoliku, no. Dziko przy Super. stoliku. Jak czujecie, że to była dobra decyzja? Bardzo dobrze. Poczekać? Bardzo dobrze. No. A chłopaki, jak to czują? Czy oni w jakiś sposób, jeśli możecie coś powiedzieć o emocjach Znaczy, graczy? ja bym się nie chciał wypowiadać, bo ja jestem jakby w podwójnej roli drugiego trenera i zawodnika i mógłbym tutaj spalić trochę, więc... Nie, czemu spalić? No generalnie do Marcina. to, że my w zeszłym sezonie nie poszliśmy wyżej, to jest poniekąd chłopaków jakby decyzja. Tak jest. Bo pamiętam, jak Paweł do mnie zadzwonił i mówi, no słuchaj, jest taka opcja
że awansujemy, bo ktoś tam nie chce, ktoś się wycofuje i co robimy, nie? Mówię, wiesz co, Paweł, ja bym chciał to zrobić sportowo, ale jak zarząd i zawodnicy będą za, to robimy to. No i zrobiliśmy zebranie. Zarząd był przygotowany na to, że jest opcja taka, albo taka. No i zrobiliśmy Jakby zebranie i jakby jednomyślnie, jednogłośnie poszła decyzja, że nie awansujemy w taki sposób, że Robimy to chcemy sportowo. typowo zrobić to sportowo. No i lepiej będzie mogło. No super. Pierwsze miejsce, bezpośredni awans, bez jakichś Super. tam w ostatnim meczu. ostatnich mecz. Super, nie no panowie, no historia po prostu genialna, włos na ręce się jeży, bo na koniec wiecie, no jeśli też podejmujecie decyzję faktycznie drużynowo, zarząd nie jest przeciwko drużynie, tylko wspierająco i był przygotowany na jedną czy drugą decyzję, a później pomimo tego, że idziecie pod prąd, trudniejszą drogą, osiągacie zwycięstwo, no wow, tak, no kurczę, no tylko tego życzyć, słuchajcie, no. Znaczy, Jest to materiał na jakieś No wspomnienia. mega, no wspaniale, no naprawdę. To no. była jedna rzecz, że najpierw jakby była decyzja zespołu, że nie chcemy awansować dziką kartą. Potem sobie zrobiliśmy drugi strzał w kolano, zaprosiliśmy telewizję na pierwszy mecz. No i dałem deklarację, że zrobimy awans w tym roku i Że to i jest cel. To jest nasz główny cel i ten cel miałem wypominany do ostatniego meczu. I ostatni mecz decydował, jeżeli wygrywamy ostatni mecz, mamy awans, przegrywamy, niestety nie, remisujemy, niestety nie. I Nawet nie, bo jeszcze była opcja dzień później. tak, jeszcze Także musiało się wierzyć, że mu- matematyczne szanse wtedy były, nie? Okej. Więc generalnie do ostatniego meczu miałem mega duże ciśnienie, bo wiedziałem, co powiedziałem w pierwszym meczu. No ale nawet udało się w tym chyba ostatnim meczu, że rzuciłem ostatnią bramkę w meczu w ogóle. Wszyscy mówią, że to jest sygnał, że mam kończyć. Że chłopacy, pamiętajcie, jeden mecz zagram, może trener pozwoli na więcej w pierwszej lidze. No ale generalnie tak było. No, faktycznie sobie założyliśmy cel, który dopięliśmy do końca. A jeszcze w tle wspomniałeś też o zakładzie, który chcieliście zrealizować. To jest ten moment. Już poszło! Czyli wygrałem. Także Maciej. Pozdrawiam Cię. No to Do fajnie. tego momentu nie wychodziłem. Ale trzeba być w temacie. No, super, to najfajniejsze. Słuchajcie, czy pytanie do Was obu, czy możecie się podzielić, czym jesteście najbardziej, czy z czego jesteście najbardziej dumni? No jeżeli chodzi o cały klub, to ja jestem chyba najbardziej dumny z tego, że z roku na rok coraz więcej nam dzieci przybywa, jeżeli chodzi o sport. Zaczynaliśmy chyba od 40-50 dzieci w klubie. W tym momencie z seniorem jest powyżej setki. Powyżej setki, także no jest czym zarządzać. Zapraszam na stronę na Facebooka. Jest bardzo ładne zdjęcie grupowe, gdzie wszyscy stoją w równych dresach i to mnie cieszy, że wyglądamy jak jeden wielki zespół i budujemy go razem. Marcin? To jest trudne pytanie i muszę to tak troszeczkę zacząć od... trochę muszę to wyjaśnić, uplastycznić to muszę trochę. O. Jak w 2017 roku przejmowałem zespół juniorów młodszych, to byłem wtedy taki, no młodym trenerem, nie oszukujmy się. To był mój jakby pierwszy zespół. Nie miałem go od początku, dostałem go od juniora młodszego. I jakby trzon tego zespołu awansował na początku do drugiej ligi, a teraz do pierwszej ligi. Czyli jakby ci faceci, z którymi ja zaczynałem, przebrnęli te jakby dwa etapy. Wiadomo, że gdzieś po drodze ktoś wyjechał, ktoś zakończył granie, ale no generalnie właśnie najbardziej jestem dumny z tego, że ten jakby trzon tego zespołu od tamtej pory, od tego 2017 roku został do dzisiaj nikt nigdzie się nie rozszedł, wszyscy zostali z nami, mimo że byli gdzieś tam kuszeni, byli gdzieś na testach, zdecydowali się zostać, zdecydowali się, że będą bronili barw Spartakusa
I no po prostu z tego jestem najbardziej dumny, że ten zespół osiągnął tak wiele i nawet jeżeli ktoś już nie gra, to 2, 3, 4 przewija się przez nasz klub. Czy to przychodzi na treningi, czy wspiera nas właśnie finansowo, gdzieś tam mentalnie, jest z nami na każdym meczu, organizacyjnie. Także no z tego jestem najbardziej dumny. No i też z tego, że właśnie są osoby w tym zespole, które na tyle się utożsamiają z tym klubem, że chcą robić papiery trenerskie, papiery sędziowskie, że jakby dalej chcą żyć w tym klubie, uczestniczyć. I to jest Utożsamiają się z nim, nie? Tak, tak. Znaczy coraz więcej osób się utożsamia z tym klubem i mam nadzieję, że nawet w postaci tak zwykłych koszulek, gdzie coraz więcej osób widzimy na mieście, udało nam się też na ostatni mecz ten awans, gdzie robiliśmy awans, rozdać wszystkim kibicom, prawie wszystkim kibicom, bo troszeczkę nas hala, że tak powiem, Hala Zaskoczyła. hala pękła, bo nie spodziewaliśmy się aż tylu kibiców, ale przygotowaliśmy chyba 300 koszulek takich okolicznościowych z awansu z drugiej do pierwszej ligi. No i teraz, prawdę mówiąc, te koszulki poszły, a my idąc miastem widzimy ludzi, którzy sobie w nich chodzą. Super. Dzieci do szkoły idą, dorośli idą na zakupy i my idąc jako incognito, bo niektórzy nas znają, niektórzy nie, widzimy po prostu, że to gdzieś, i to też jest fajne, że nas utożsamiają się naszą Fajne klubem. jest, nie? No. A jaki mieliście rekord frekwencji? Nie mogę tego oficjalnie powiedzieć, bo byśmy dostali zakazy, jeżeli chodzi o... Generalnie impreza masowa zaczyna się powyżej 300 osób, ale ten ostatni... Na każdym meczu było 299. 299, ale hala pękła. Ale hala pękła. Tak. Nie no, słuchajcie, olbrzymie gratulacje. No my serdecznie dziękujemy Wam w ogóle za to, że znaleźliście czas. Prezesa. Tak, absolutnie, naprawdę. Czy jest jeszcze coś, panowie, co chcielibyście dodać? Może komuś podziękować? Żonom dziękowaliście, możecie zawsze podziękować drugi raz. Wszystkim się kłaniamy. Chcieliśmy Wam podziękować, zwłaszcza za zaproszenie na ten wywiad, bo powiem szczerze, że chyba z tymi sukcesami idą też różne dziwne zaproszenia, których się nigdy w życiu nie spodziewaliśmy i fajnie, że udaje się wyjść do szerszej publiczności, do szerszego grona osób, które mogą nas gdzieś zauważyć i możemy się przedstawić. A mam nadzieję, że dzięki temu, że możemy się przedstawić, to zaowocuje w różny sposób. Nie mówię tu, nie chodzi tutaj, że kogoś namawiam do czegoś, ale mam nadzieję, że uda nam się w różny sposób gdzieś tam zaistnieć i rozwinąć klub. No to czas pokaże. Nie? Czas pokaże, ale całym sercem jesteśmy za Wami, za klubem. Ja też bym chciał za coś podziękować. Dawaj. Ja generalnie chciałem podziękować kibicom. Ktokolwiek by nie przyjeżdżał na mecz do Buku, czy to sędzia, czy zespół przeciwny mówił, że dawno nigdzie nie widział takiej publiki, takich trybun, nie? Także no, kibicom na pewno też należy się ogromne podziękowanie za to, że z nami byli, za to, że nas dopingowali. Dziękujemy. Mieliśmy ten jeden z najważniejszych meczy w tym sezonie, czyli mecz z wiceliderem ligi. No i poprosiliśmy szefa wszystkich szefów, jeżeli chodzi o sędziów w Polsce, o bardzo doświadczoną parę, bo wiedzieliśmy, że ten mecz będzie bardzo ważny. Będzie decydował najprawdopodobniej o układzie tabeli. Udało się dostać topowych sędziów superligowych. Przyjechali, zagwizdali na bardzo wysokim poziomie. No ale powiedzieli nam jedną rzecz, że byli tydzień wcześniej na jakiejś tam większej imprezie i się okazało, że tam spodziewali się tłumów, ale tłumy to są tutaj. Super, no. Także jak wyszli, zobaczyli jakby w małym miasteczku w drugiej lidze tak duże zainteresowanie kibiców i tak głośny doping, no to byli w szoku, nie? Powiedzieli szczerze, że dawno nie byli na takim meczu z takimi emocjami na trybunach. Niektórzy zawodnicy tego nie lubią, ja uwielbiam. 299 osób robi robotę. Tak jest. No i umówmy się, generalnie w tym sezonie nie przegraliśmy u siebie ani jednego meczu, nie? Dzięki zwłaszcza kibicom. No chyba pompuje, nie? Tą energię jednak taka
z trybun po prostu takie wsparcie, nie? To jest, jak ktoś też nie grał na boisku, czy nigdy nie miał kibica, to też może nie do końca też to tak poczuje, ale wydaje mi się, że każdy, kto idzie na jakikolwiek mecz, czy na jakąkolwiek takie widowisko sportowe, to wydaje mi się, że no czuć te emocje, zresztą widać po mimice ludzi, którzy to kibicują, nie? Emocje są tutaj, jest nas 4. Dokładnie, no. Dokładnie, no. A co dopiero jak jest tyle ludzi wspierających, ile tam jest testosteronu jeszcze, nie? Nie przegraliście ani jednego meczu, to ile meczów jest w sezonie? W tym sezonie mieliśmy 20... U siebie zagraliśmy 12 meczów. 12 meczów. 24 mecze w sezonie. Nieźle. Ale w pierwszej lidze będzie więcej, bo w pierwszej lidze jest 14 zespołów, czyli zagramy 26 meczów. Tak? O ile w takiej formie będzie ta liga. Tak. Nie? Wszystko zależy, czekamy na komunikat. Czyli co? Zapraszamy do nowego sezonu, tak Sezon naprawdę? startuje w połowie września, na chwilę obecną. Wiemy, że w połowie września terminarza jeszcze nie mamy, czekamy na komunikat ze związku. Także szykujemy Będzie się. w waszych social mediach. Będziemy się powoli szykować do nowego sezonu. Wszystkich Was serdecznie zapraszamy do sprawdzenia UKS Spartakus Buk. Pokażemy Wam wszystkie linki. Jeszcze jest chwila wakacji, więc możecie jeszcze złapać energię do tego, żeby szybko przyjść i zapisać się do klubu, bo może się okazać, że miejsca są ograniczone. Tego Wam oczywiście życzymy. Chmary dzieciaków, samych Robertów Lewandowskich w piłce ręcznej, chyba że możemy podać kogoś, kogo uważacie z piłki ręcznej za takie osoby poza Wami oczywiście. Jako wzory do naśladowania. Można coś rzucić? Znaczy generalnie można powiedzieć, że większość osób, która była w latach poprzednich w kadrach, w kadrze polskiej, zwłaszcza chyba w kadrze trenera Wenty, to byli ci gladiatorzy, którzy gdzieś tam bardzo mocno zaszczepili w wielu chyba tych naszych rocznikach piłkę ręczną. My na tych się opieramy. Nie chcielibyśmy gdzieś tam kogoś kierować, kto jest w tym momencie wzorem do naśladowania. Tylko sobie z tej grupy wybrać. Pozostańmy w tym jakby kręgu, że wzorami do naśladowania są zawodnicy Spartakusa i jakby no idźmy w tym kierunku, żeby rozwijać nasz klub, tak jak powiedziałem, za parę lat nie Wiwę, nie Płock, tylko... Jest 2024, wakacje, Tak. przypominam, Znaczy, moment. zapraszamy wszystkich kibiców, zróbcie zdjęcie, pokażcie jakąś symbolikę Spartakusa, wyślijcie nam, pokażemy Was w social mediach. O, super inicjatywa. Panowie, serdecznie Wam dziękujemy, że znaleźliście czas, że pojawiliście się, że pokazaliście trochę od kuchni i Wasze zarządzanie i wspieranie zespołu i zespół, bo to też jest wartość duża dodana. Mam nadzieję, że zachęcimy niejedne dzieciaki do tego, żeby do Was dołączyły. No i liczę oczywiście na przedsiębiorców razem z Tomkiem, którzy będą chętnie wspierać klub, żebyście mogli robić dalej świetną robotę. No. Dzięki. Dziękujemy bardzo. Kibiców zachęcamy do skomentowania, do podzielenia się swoją opinią. A Wam dziękujemy za wywiad. Dzięki za rozmowę. Dziękujemy Super. bardzo. Super, dzięki, do zobaczenia. Cześć.